Wchodząc do ciemnej pieczary, gdzie nawet światło pochodni nie jest w stanie rozświetlić poruszających się w niej cieni, na plecach czujemy prastare zło, zaś z głębi paraliżują nas mroczne dźwięki albumu Morbid Angel Gateways to Annihilation, spychające nas na dno doczesnego życia. Gateways to Annihilation to 6. album grupy opatrzony, jak to u Morbidów bywa, kolejną literką alfabetu, tym razem G, wydany w 2000 roku przez Earache Records. Album przyniósł zmianę w stosunku do wcześniejszego albumu, czyli Formulas Fatal to the Flesh. Tutaj zamiast intensywności i szybkości otrzymujemy ciężar oraz masę miażdżących riffów nawiązujących do takiego Blessed Are the Sick czy chociażby Domination. Czy mi to się spodobało? Odpowiedź jest tylko jedna. Oczywiście, że tak. Pamiętam, jak kupiłem sobie album na kasecie. Od razu rozjechał mi mózg swoją siłą eksplorującą lovecraftowskie nastroje oraz krainy. Tu oczywiście na wokalach usłyszymy Steve'a Tuckera, który poza tekstami wniósł swój udział również w warstwie muzycznej oraz kompozytorskiej, w których to również sprawdził się doskonale. Na gitarach usłyszymy Treya Azaktota oraz Erika Ruttana, zaś sam rytm wybijał mistrz Pete Sandoval, którego podwójna stopa nadal poraża. Ten kwartet stworzył najcięższe dzieło w swojej karierze, prowadząc nas, jak to napisano w tytule, w świat całkowitej anihilacji. Na płycie dominują ciężkie i powolne riffy, mocne harmonie i to właśnie one powodują, że słuchacz jest wprowadzony w trans i zahipnotyzowany ich nieziemską mocą. Ta złowieszcza aura powoduje, że album jest mocarnie świetny. Słuchając Gateways to Annihilation czujemy się przytłoczeni potęgą i brutalnością tych dźwięków, jakbyśmy zostali przygnieceni do ziemi siłą pradawnych bóstw, abyśmy stali się kolejną ofiarą ich prastarych obrzędów. Krążek wyróżnia również brzmienie, które jest niesamowicie gęste oraz ciężkie, pasujące do wolnych temp przetaczających się z głośników, niczym tygrys królewski podczas ofensywy na Ardeny. Dzięki temu partie gitarowe wydają się złowrogie, niosące ze sobą chorą aurę oczekiwania i napięcia, budują atmosferę przed eksplozją szybszych momentów. Wraz z głębokim wokalem Steve'a Tuckera świetnie oddają mroczną, apokaliptyczną tematykę płyty, pełną zagłady, zniszczenia oraz końca świata. Na płycie jest również sporo groove'u, który świetnie sprawdza się przy tak ociężałych dźwiękach, powodując omdlenia tej części mózgu, które właśnie zaatakowane są przez riffy. Świetne, melodyjno świszczące solówki odbierają nam zaś trzeźwe myślenie. Krążek oferuje zdecydowanie więcej niż przeciętny album death metalowy. Jeżeli nie znasz jego krwawej siły, natychmiast go odpal i przekrocz jego bramy strzegące najprawdziwszego serca bijącego w śmierć metalu. To przemyślany album, który jednym z tekstów świadczy o jego potędze. Twoi ojcowie próbowali mnie zgładzić, twoi bracia padną przede mną. Morbidzi to zespół, który jako pierwszy w death metalu sprzedał ponad 1 milion płyt, co wcale nie dziwi. Ten krążek powstał po to, by swoją mocą zabić wszystkich i udowodnić jeszcze raz, że nie od parady ten gatunek nazwano właśnie death metalem. Nadszedł czas, by posłuchać fragmentów tego morbidowego walca. Po intrze kawazu, które jest archaicznym słowem oznaczającym żabę, w którym słychać ich rechot, następuje przepotężny Summoning Redemption, który ukazuje, czego możemy się po albumie spodziewać. To ponad 7-minutowe, hipnotyczne, miażdżące doświadczenie. Ciężar, ciężar i jeszcze raz ciężar, na który to chłopaki postawili na tym albumie. Riffy przelewają się z głośników niczym krople wody kapiące z niedokręconego kranu. 2 solówki, pierwsza melodyjna Erika, druga dzika Treya, rozcinają riffy na pół, wydobywając wnętrzności. Wokale Steve'a są zrozumiałe, ale brzmią niezwykle brutalnie oraz złowieszczo. Tekst jest duchowym oraz apokaliptycznym przekazem, w którym woła o oczyszczenie świata z moralnego zepsucia. He Who Sleeps to chyba najwolniejszy twór grupy. Riffy jakby w ogóle nie chciały ruszyć z miejsca, trzeba było je popychać. Utwór buduje atmosferę oczekiwania na przybycie pradawnych mocy. To akt oskarżenia wobec ludzkości widziany przez boską zemstę, która przyniesie zagładę za grzechy, a nie odkupienie i zbawienie. Security Illuminations to utwór, w którym na głównym wokalu usłyszymy Treya, który swój opętany krzyk miesza z growlem Steve'a. Wyszło to bardzo dobrze i wściekle. To dość szybki jak na standardy albumu numer. W tle zaś słychać dobiegające jakieś dziwaczne klawisze. Solo świdruje mózgowe przestrzenie. Tekst traktuje o konflikcie między narzuconymi ograniczeniami a chęcią wolności oraz krytycznym spojrzeniem na świat.
Płytę zamyka God of Forsaken, który jest również szybszym oraz roztrzęsionym numerem, który dobrze sprawdza się jako zamknięcie albumu. W środku pojawiają się epickie momenty oraz melodyjne solo. Dużo tutaj groove'u oraz brutalności dzięki blastowym popisom Sandovala. To utwór w starym stylu, ale w nowoczesnym wydaniu. Odrzuca religijną ślepotę. To właśnie Bóg porzuconych jest źródłem prawdy, przejawiający transcendencję. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Ten mroczny cover stworzył znany wszystkim twórca okładek albumów metalowych, czyli Dan Seagrave. To jego pierwsza okładka dla Morbidów od czasów Altars of Madness. Trzeba przyznać, że ten obraz jest znakomity, bardzo Lovecraftowski, ale na froncie widzimy tylko jego fragment. Przedstawia starszych bogów polujących na ofiary w niewyobrażalnych koszmarach, których ludzki umysł nie jest w stanie ogarnąć. To pełne złości twarze o wyglądzie czaszek z ujadarami pełnymi ostrych kłów. Okładka jest naprawdę świetna. Po lewej na górze logo Morbid Angel. Na kolorowej części po rozłożeniu widzimy dalszą część obrazu, którego fragment widnieje na froncie, czyli fantastyczny świat pochłaniany przez czarną dziurę. Po stronie monochromatycznej wydrukowano teksty do utworów, informacje o albumie, producentach, adres do managementu, twórców okładki, stronę www, niżej podziękowania. Na dole logotypy firm, na sprzętach których grał zespół. Na czarnym krążku CD z fragmentem mgły z tylnej wewnętrznej części okładki umieszczono żółte logo Morbidów, pod spodem tytuł albumu, a z boku małe białe logo Earache. Na tylnej okładce na tle górzystych zamkowych krain wydrukowano tytuły utworów, producentów, logo Earache, podano strony www do zespołu i wydawcy oraz adres do managementu. Gateways to Annihilation to najcięższe i najbardziej mięsiste oblicze zespołu, w którym dotknęli absolutu grozy. W momencie wydania ten krążek został niedoceniony, myślę, że niesłusznie, a teraz wraca na należne mu miejsce chwały. Jest przepotężny, ukazujący, czym jest prawdziwie męski death metal. To bardzo mocna, wynikowa wszystkich wcześniejszych 5 albumów, interpretująca ludzką alienację. Chylę czoła, a teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!